Już? Tak? Ale gotowi? Czy tam wszystko włączyłeś w zapisie? Czy dźwięk masz? Studio, halo studio, tak? Czas na kolejne Q&A. Witają się z Wami serdecznie z Toyoty z budynku na Konstruktorskiej w Warszawie. Maciej Kilim i Robert Mularczyk. Dzisiaj kolejna garść tematów, którymi nas zarzuciliście, no coś trzeszczy, którymi nas zarzuciliście, umieszczając swoje komentarze, tudzież pytania pod naszymi filmami. No to Maćku, zaczynamy. Ludzie z Toyoty, chyba my, nie dajecie rady wyprodukować starych zamówień, a tu pojawiły się wyprzedaże rocznika 2022. Robicie ludzi w jajo. No nie do końca, nie do końca. Powiedzmy w ogóle, na czym polega tutaj zagadnienie, no bo faktycznie była taka sytuacja, że z jednej strony mieliśmy wyprzedaż rocznika 22, a z drugiej strony wielu klientów czekało na swoje samochody, które będą wyprodukowane no nie w 22, ale w 23 wręcz musieli czekać dłużej. Z czego to wynika? No niestety, ale wciąż mamy problem z półprzewodnikami. I bardzo często stajemy przed taką decyzją, że nagle fabryka nas informuje z dnia na dzień, że od jutra nie ma na przykład półprzewodników na konkretny element. Dajmy na to, nie wiem, duży wyświetlacz systemu audio. I mamy wybór. Albo wyprodukują nam auto w innej wersji, bez tego elementu, albo z innym, albo w ogóle nam nie wyprodukują tego samochodu. W związku z tym oczywiście bierzemy co jest, bierzemy co się da. No niestety konsekwencją tego jest to, że z jednej strony są klienci, którzy, no dla nich te samochody no, nie mogą być wyprodukowane, bo są inaczej wyposażone, a z drugiej my mamy auta, na których nie mamy klientów. Tak? I to była taka sytuacja w grudniu 2022, gdzie bardzo dużo samochodów dla nas zostało wyprodukowanych, natomiast one były w innych wersjach przez nas niezamawianych. No bo były złożone tak, jak na to pozwalali poddostawcy. Tak, mało tego, my staramy się tak naprawdę skupować wszystko, co się da w Europie, więc bardzo często te samochody są w ogóle inaczej wyposażone niż to, co my byśmy sobie wymarzyli. Nie mają hybryd, tylko na przykład silniki benzynowe. A raczej klienci, tak, nawet i takie sytuacje, w związku z tym może się zdarzyć, że jest auto w dużych ilościach, dostępne od ręki, z drugiej strony na takie samo auto, no nie na takie samo, inaczej wyposażone, czekają klienci kolejne miesiące. Także no niestety. Wspominałeś, Maćku, o tak zwanej sytuacji z napędem 4x4 w Yarisie Cross. Bardzo dobry przykład, więc Yaris Cross z jednej strony był dostępny w dużych ilościach, ale jeżeli miałeś życzenie, drogi Robercie, mieć auto z napędem na 4 koła na przykład, lubię. Dlaczego nie? No to na takie auto musiałeś czekać dłużej, tak? Czyli z jednej strony, stąd ta frustracja, jest auto, nawet w takiej samej wersji wyposażenia, dostępne od ręki, a ty musisz czekać kolejne 3 miesiące na auto z nowszego rocznika produkcji. Innym takim przykładem jest Corolla chociażby. Generalnie Corolla, no to auto, sam jestem zaskoczony, z czego wynika aż tyle kłopotów. Z jednej strony zbieramy bardzo dużo zamówień, bo Corolla była najlepiej sprzedawanym autem w ubiegłym roku w Polsce, zresztą kolejnym rok z rzędu. Numer z 2 drugiej, tak, czas oczekiwania na Corollę jest nawet 6, 7, 8 miesięcy w tej chwili, ale tu jedna gwiazdka, mówię o Corolli kombi z napędem hybrydowym. Jeżeli chciałbyś, drogi Robercie, zamówić Corollę sedan z napędem benzynowym, tak? Oczywiście takich samochodów mamy dużo więcej, one są dostępne od ręki. W związku z tym na pytanie, ile należy czekać na Corollę, to trudno powiedzieć, zależy na jaką. Są takie, na które bardzo długo, są takie, które są dostępne od ręki. Dlaczego akurat sedan w wersji benzynowej jest dostępny od ręki, no to pewnie... Wspominaliśmy chyba już kiedyś w jednym z Tak, o tym mówiliśmy. Mamy sytuację za wschodnią granicą, taką, a nie inną, wojenną. W związku z tym samochody, które miały być sprzedane na innym rynku, są sprzedawane gdzie indziej. Maćku, wspominałeś jeszcze o takiej samej sytuacji z CHR-em. CHR z hybrydą 1.8. Możemy go teraz zamówić. 2-litrowa hybryda, musimy dłużej poczekać. No właśnie, to jest to kolejny problem. Nawet tu już nie chodzi o wersję wyposażenia, ale silnik, napęd hybrydowy, wersje 1.8 dostępne, wersje 2-litrowe dostępne później. I to wynika z faktu właśnie braku niektórych drobnych nawet czasami podzespołów, które rzutują na to, że nie możemy tego napędu skompletować i włożyć. Tak? Dokładnie tak. To może, żeby podsumować to pytanie, to powiedzmy konkretnie, co możemy mieć dzisiaj od ręki, bo to trzeba zaznaczyć dzisiaj, bo ta sytuacja jest dość dynamiczna, na co musimy długo czekać. 2 przykłady na dostępność i 2 przykłady na czekanie.
Dobrze, więc auto na przykład, które możesz mieć od ręki, to jest samochód Yaris z napędem hybrydowym. Tutaj dostępność lepsza, chociaż to też się zmienia bardzo szybko. Drugi przykład samochodu to jest na przykład Aygo Cross. Kolejnym samochodem to jest wspomniany CHR z napędem 1.8 też hybrydowym. Tak, jest Corolla benzynowa. A kłopoty z Corollą hybrydową w kombi chociażby. Tak, albo chociażby z Yarisem Cross benzynowym, o dziwo. Więc to jest naprawdę bardzo różnie i to zmienia się bardzo często. To nie jest tak, że ja dziś mogę powiedzieć, że to jest sytuacja na dziś, a za miesiąc może być zupełnie inaczej. Także... Czyli jaki z tego wniosek? Warto dopytywać się naszych sprzedawców w salonach, u dealerów. Warto też być w tej rozmowie dość aktywnym, czyli na przykład poszukiwać rozwiązania, które będzie miało może nieco inne wyposażenie, ale wtedy dostaniemy ten samochód w konkretnym nadwoziu szybciej. Dokładnie tak, więc szukając konkretnego auta, warto też zapytać o inne możliwe konfiguracje, które mogą być dostępne szybciej. Kolejne pytanie. Ciekawe, czy Toyota pozostanie po 2035 roku w Unii Europejskiej, czy da sobie spokój, cytuję, oszołomami od elektromobilności. To nie nasz pomysł, to cytat. W Unii Europejskiej znaczy na rynku europejskim. Tak, może tak powiedzmy, bo to... Tak, zabrzmiało, ale pisownia była oryginalna. Dobrze. Znaczy, o co chodzi może? Skąd to takie pytanie? Bo to na pewno widz nawiązuje do informacji, że od roku 2035 na terenie Europy nie będą mogły być już sprzedawane samochody inne niż zeroemisyjne. Przy czym tutaj proszę zwrócić uwagę, że mówię z naciskiem na zeroemisyjne, niekoniecznie wcale elektryczne, bo tam rozwiązań jest jeszcze kilka. Natomiast tak, no to jest duże wyzwanie, nie dla każdego producenta, nie tylko dla Toyoty, natomiast to nie jest nowa informacja dla nas, tak? Ona już jest wiadoma od wielu, wielu lat, my do niej się przygotowujemy, powiem więcej, jesteśmy na to gotowi. Natomiast na pewno to będzie taki moment, kiedy też wielu producentów, tych mniejszych zwłaszcza, pewnie Europę opuści, no bo Europa z jednej strony to jest bardzo, bardzo ciekawy rynek, bo to jest trzeci co do wielkości największy rynek dla motoryzacji, ale z drugiej strony zdecydowanie najbardziej wymagający. I nawet nie mówię tutaj o normy emisji spalin, które też są regulowane w innych zakątkach świata, natomiast trzeba pamiętać o tym, że są inne normy zderzeniowe, tak? Mamy 28, ile państw w Unii Europejskiej? Mniej więcej tyle, 28, z czego każdy rynek jest jednak inny. Każdy ma trochę inne wymagania. Niemcy kochają niemieckich producentów, Francuzi francuskich, Włosi małe włoskie auta, ile jeszcze są dostępne. No. To też, natomiast bardziej miałem na myśli liczbę konfiguracji, która jest możliwa do stworzenia samochodu, co powoduje, że dla producenta jest to bardzo, bardzo kosztowne, tak? Wymagające kosztowne, specjalne homologacje, które są tutaj wymagane. Ja już pomijam o systemy DAP na przykład, które też muszą być montowane. Dla porównania Ameryka Północna, kraje tak naprawdę dwa i tam konfiguracji bardzo niewiele, bardzo prosto, dobrze, łatwo sprzedaje się stosunkowo dla producenta. To jest bardzo wygodny rynek, bo po prostu są bardzo niskie koszty logistyczne produkcji, tak? Stąd też i bardzo często ceny w Stanach Zjednoczonych są inne. No ale to inny temat, tak nie jest. o tym. Wracamy, czyli reasumując, Toyota nie zamierza wychodzić Absolutnie z Europy po 2035 roku i będzie nadal oferować samochody, w tym przypadku już zeroemisyjne. A jakie to będą napędy, to czas pokaże, bo pracujemy przynajmniej nad 3 w tej chwili. A to pewnie kiedyś o tym porozmawiamy, bo to jest parę fajnych jeszcze rozwiązań. Pędzimy dalej. Po co w aucie elektrycznym, to chyba nawiązanie do materiału o BZ4X naszym, jest pompa ciepła, skoro zużywa 40% baterii na ogrzanie? Czy tam było rzeczywiście 40%? Chyba 30% mówiłeś, tego co pamiętam. Tak. Ja wtedy mówiłem, że nawet do 30% energii może być zużyte przez system ogrzewania. Pamiętajmy, że nasz samochód BZ4X posiada pompę ciepła plus dodatkowe grzałki. Po co te grzałki? Pompa ciepła jest bardzo ekonomiczna, zużywa bardzo mało energii, natomiast ona jest tak mniej więcej do 5 Czyli ma ograniczenia stopni temperaturowe, na zewnątrz, zewnętrznej. tak, jeżeli temperatura spada, no to ona już nie jest aż tak wydajna. Wtedy w grę wchodzą, do działania wchodzą grzałki i tu widać od razu różnicę w zużyciu energii. Ja to obserwuję na co dzień, także ta granica około 5 stopni jest naprawdę taką bardzo niewygodną dla samochodu elektrycznego, jeżeli chodzi o system ogrzewania. W związku z tym pompa ciepła zużywa, tak, natomiast nie aż tyle.
to zużywają grzałki i raczej nie do 40, powiedziałbym w skrajnych przypadkach do 30%, bo takie dane mamy z badań, o których mówiliśmy ostatnio. Nawiązując do tej całej twojej bardzo i długiej opowieści o warunkach przeprowadzenia testów zużycia energii czy paliwa według WLTP, ja tylko przypomnę na starcie, szanowni nasi, to nie jest wymysł Toyoty, Volkswagena, Forda czy innej firmy. Zostaliśmy jako branża motoryzacyjna do tych testów, mówiąc delikatnie, zaproszeni w Europie po to, żeby każdy z samochodów został zbadany w takich samych warunkach, no nie da się ukryć, opowiadaliśmy o tym, laboratoryjnych. No i tu pojawia się pytanie, czyli reasumując, to jest konkluzja jednego z naszych widzów, jesteśmy permanentnie oszukiwani. Producent podaje zasięg naszego pojazdu na podstawie badań laboratoryjnych, które są przeprowadzane w idealnych warunkach, w hali i tak dalej. Po części prawda, tak, w idealnych warunkach, w hali, tak, to prawda. Więc po pierwsze badania WLTP, one nie są wymyślane przez nas, tak jak powiedziałeś, tego nie robimy my, tak? To są badania, które są niezależne po to właśnie, jak powiedziałeś, żeby samochody były porównywalne, żeby można było zestawić je obok siebie, no bo jak prezentowaliśmy podczas ostatniego naszego spotkania, tam jest mnóstwo warunków mających wpływ na zużycie energii, w związku z tym, żeby to było porównywalne, musi być trochę takie laboratoryjne badanie. Natomiast ja tutaj chciałbym podkreślić, że właśnie dlatego poświęciliśmy podczas ostatniego spotkania chyba 40 minut nawet. Długie to było. Bardzo tak, długo, tak, bałem żeby się, powiedzieć, że nie wytrzymamy. że widzowie nie wytrzymają, żeby pokazać, Szczęśliwie jak parę dużo osób elementów, jak na wiele elementów trzeba zwrócić uwagę i jak te normy podawane przez producentów, które no nie wynikają z ich woli złej, tak, to wynikają z metodologii badania. Tak, które jest narzucone, które jest zewnętrzne, w związku z tym warto o tym wiedzieć, że to jest taki. Jest to możliwe do osiągnięcia, ale w pewnych warunkach. Wejdę słowo Maćkowi, bo Maciek z zespołem naszym produktu marketingu przygotowują w tej chwili na stronę toyota.pl specjalny kalkulator zużycia energii elektrycznej w zależności właśnie od tych różnych warunków, temperatury. Co tam jeszcze wchodzi w grę? Chyba głównie temperatura, tak? Temperatura, tego czy używamy ogrzewania, czy jaką prędkością się poruszamy, jaki preferujemy styl jazdy, no wiele elementów, ponieważ wychodzimy zawsze od danej WLTP, i tu jest pewne zadane warunki, a potem, no ale może też i w górę, bo jest tą sytuację, że można uzyskać teoretycznie nawet lepszy nieco wynik, ale generalnie, zwłaszcza zimą, na pewno będą to wartości niższe niż podawane przez normę WLTP. A kiedy możemy się takiego kalkulatora na stronie toyota.pl spodziewać? A zupełnie niebawem, bo podejrzewam, że już pod koniec marca powinien być dostępny. My już go dostaliśmy do tłumaczenia, do przygotowania. Tak, on jest przygotowany przez naszą centralę, nawet nie przez nas, także będzie za chwilę dostępny. Z innej beczki, pod filmem o wersji GR Sport Rawa 4 testowanej, prezentowanej właściwie w Szwecji, pada hasło: fajny materiał, a o silniku ani słowa. No o silniku ani słowa, bo tak naprawdę o silniku nie ma co mówić. RAV GR Sport, w ogóle linia GR Sport, to nie jest o silniku. Silniki generalnie są te same, co w standardowych samochodach, tak? Powiedzmy jeszcze raz. GR Sport to jest o pakiecie stylistycznym, to jest o innym zawieszeniu, o innym zmodyfikowanym układzie kierowniczym. Koniec. I silnika nie dotykamy. GR to jest bardzo duża różnica, czyli na przykład GR Yaris, to już mówimy o samochodzie, który jest zupełnie wyczynowym autem, z innym napędem. Wszystko tam jest inne, nie tylko pakiet stylistyczny. No i przeskakujemy z GR-a i z RAV-a na wodór. Panowie, czemu nie zrobicie 6 stacji wodorowych? Podpowiadam: Rzeszów, Lublin, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Białystok i problem z elektrykami na baterie z głowy. To nie taka prosta rzecz, ale dzieje się. W sensie, że wtedy moglibyśmy sprzedawać wreszcie nasz samochód wodorowy. To za chwilę będziemy właśnie. Który jest samochodem elektrycznym na wodę. No właśnie, powiedzmy jaki jest status, bo to chyba dawno o tym nie mówiliśmy. A dzieje się, Maciek zagląda po cichu tu na budowę niedaleko Toyoty w Warszawie i praktycznie stacja ta pierwsza wodorowa komercyjna jest na ukończeniu. Tak, ja może zacznę od tego, że to nie jest nasza stacja i ta sieć... My nie budujemy stacji. Może szkoda, może to jest dobry pomysł. W każdym razie, stacja pierwsza wodorowa powstaje w Warszawie, blisko nas, jak powiedziałeś, i ona pewnie już w kwietniu ma działać. Ja na to bardzo liczę, bo sam chcę więcej jeździć autem Mirai.
Czyli elektrykiem na wodór? Tak, zdecydowanie tak. Była Teraz- niedawno konferencja prasowa firmy, a właściwie konsorcjum, które zajmuje się stawianiem tej pierwszej stacji i to nie będzie jedyna ich stacja w Polsce, bo potem mają plany w tym roku, jeszcze czytam, na stację w Warszawie, to już mówiliśmy, Wrocławiu, Rybniku, Lublinie, Gdańsku i Gdyni. Tak. A do 2024 roku ma być ich łącznie 30 w Polsce. Natomiast Nieźle. Roberto, tutaj warto powiedzieć jeszcze raz, że te stacje muszą powstać, tak? Że to nie jest tylko, że powstają pewne wymogi odnośnie producentów samochodów. To nie są stacje dla Tak. naszego samochodu Toyoty są- Mirai osobowego, to nie do końca o to Głównie tylko dla chodzi. transportu międzymiastowego, autobusy, samochody dostawcze, ciężarowe, to jest ten typ transportu, który potrzebuje przede wszystkim paliwa wodorowego. Przy obecnej sytuacji, to taka moja dygresja, autobus bateryjny, elektryczny, budowany na obecnie dostępnych ogniwach bateryjnych, wymaga niestety w połowie dnia ładowania i musi być zastąpiony drugą sztuką, która wtedy wkracza do akcji i jeździ do tak zwanego wieczora. Przy aucie wodorowym, elektrycznym nie będzie tego problemu, bo nawet jeżeli będziemy potrzebowali uzupełnić tak zwane zbiorniki, no to podjeżdżamy na stację i tankujemy te zbiorniki w podobnym czasie, jakbyśmy tankowali tira czy autobus. Dokładnie tak. Natomiast autobusy wodorowe bo Toyota też produkuje O tym w niebawem. Portugalii. O tym niebawem, bo to bardzo ciekawy temat w ogóle, ten zagadnienie autobusów wodorowych, ale to zostawmy może Tak jest. osobny odcinek. Kolejne pytanie takie, myślę, że to będzie szybka piłka do odpowiedzi. Kiedy Corolla w sedanie z silnikiem 2.0? Zakładam, że chodzi o hybrydę. Takie są w USA na przykład. No, w USA jest wiele rzeczy, natomiast Fajnych rzeczy. tak, ale u nas też jest wiele fajnych rzeczy, których nie ma w USA, także jeżeli chodzi o samochody Toyoty. Natomiast mówiąc konkretnie, Corolla Sedan 2.0 nigdy. Nigdy, ja już chyba kiedyś o tym mówiłem, generalnie na rynek europejski przewidzianym samochodem był przede wszystkim benzynowa wersja w dawniejszych czasach i to był rynek ten, którego już nie ma, plus rynek turecki, gdzie bardzo dużo samochodów tego typu jest wciąż sprzedawane. Napęd hybrydowy został tam domontowany niejako dla nas. My tam bardzo dużo wtedy energii i zdrowia włożyliśmy, żeby udało się, oczywiście, żeby udało się załatwić napęd hybrydowy 1.8, tak? Dwulitrowy niestety już nie. Tak, w obecnej generacji Corolli chociażby mamy przecież 1.8 hybrydę w sedanie, czego kiedyś nie było. No właśnie, o tym mówię. I o tym mowa. Kolejne pytanie z serii znowu elektrycznych pytań. Tak. No troszkę, właściwie komentarz, no troszkę straciliście klientów na jednym z głównych rynków zbytu elektryków, domyślam się, że chodzi o Norwegię. Tak. Norwedzy po teście zrobionym u nich w zimowych warunkach i na zimowych drogach BZ4X rezygnują z zamówionego samochodu, rozczarowani słabym zasięgiem. Poza tym rząd norweski przestał promować samochody elektryczne i opodatkował je srogo. No takie rzeczy się też zdarzają, w innych państwach europejskich też to już ćwiczyliśmy. Ten model to się mocno skompromitował w Norwegii. Jakieś poprawki zostały wprowadzone, aby zwiększyć zasięg z 320 do 500 km, jak było obiecane? O matko, tyle Tak, kwestii dużo. naraz. Powiedzmy o tym słynnym teście norweskim, który no, echem odbił się także u nas w Polsce. Test robiony przez organizację zewnętrzną, która jest takim zrzeszeniem producentów i dystrybutorów samochodów. Tak zwany NAF. Tak zwany u nich NAF, u nas są Norweski. PZPM-y, tak. O co chodziło w tym teście i dlaczego on jest tak istotny dla wielu osób? To był test, w którym próbie zostało poddanych 29 samochodów elektrycznych. Zebrali z rynku wszystko, co było praktycznie. Od najmniejszego do największego. Tak, bardzo dużo modeli elektrycznych. Nasz samochód też tam był. I tak naprawdę w ogóle zachęcam Państwa, jeżeli gdziekolwiek słyszycie na temat, co zrobił ktoś, jakiś komentarz, warto samemu sięgnąć, o co chodziło w teście, jak on został przeprowadzony, jakie są tam wnioski i czy na pewno to, co wyszło na zewnątrz, było najwłaściwsze. Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę z mojego punktu widzenia udało się tam udowodnić dwie rzeczy, bardzo istotne zresztą. Rzecz numer 1. Samochód z większą baterią pojedzie dalej niż ten z mniejszą baterią. To jest pierwszy taki mój wniosek. Okay. Ja tam powiem, że wśród tych 29 samochodów był samochód na przykład, który miał 112 kWh baterię, Bardzo dużo. 105, 95, kilka samochodów, nasz ma 64. W związku z tym, więc to zostało, zresztą to był jedna z mniejszych baterii tam testowanych.
No więc oczywiście, tak, zasięg był mniejszy niż niektórych innych modeli. Druga rzecz, co też udało się, wydaje mi się, dość skutecznie udowodnić, to to, że samochód większy zużywa więcej energii niż samochód mniejszy. Przepraszam, że tak Czyli trywializuję, mówiąc prosto, natomiast lżejszy będzie zużywał mniej energii niż cięższy, który będzie zużywał Tak, więcej i auto typu sedan czy coupé będzie zużywało, bo jest mniejszym, bardziej opływowe, nie będzie zużywało Dokładnie tak. mniej niż duży SUV. Dokładnie tak. W tym teście, tak przy okazji, wygrał samochód o nadwoziu sedan, który jest ponad 20 cm niższy od naszego auta. Chociażby, tak? No, Jest lżejszy zapewne. ja osobiście mam trochę żal do kolegów dziennikarzy z Norwegii, że w ten sposób do tego testu podeszli, no bo można było obdarzyć to komentarzem, można było podzielić w segmenty, samochody z takiej wielkości, baterią z taką, samochody SUV-y, Takim rozmiarem, samochody... tak. Tak, no, Tam są różnej maści te auta. Były pełna reprezentacja chyba tych, które można kupić, tak wnioskuję, na rynku norweskim. tak, a to od A razu tych przypomina mi... elektryków jest sporo w ofercie. Przypomina mi inny test, który też odbił się echem u nas w Polsce. To był test tym razem robiony w Danii. Ciekawy, ja muszę przyznać, bardzo mi się podoba, natomiast realizacją trochę gorzej. Otóż tam koledzy z Danii testują samochody na autostradzie przy stałej prędkości 130 na godzinę. Różne samochody. I tam też udało mi się udowodnić w zasadzie trzy rzeczy. Oprócz tych dwóch, do których doszli już Norwegowie. Trzecia rzecz, bardzo istotna w ogóle, i to bardzo ciekawie tam wyszło, wpływ temperatury na zasięg samochodu. I tam mamy taką wielką tabelę, ona już tak ma, bo tam się dopisuje, testują, kolejny samochód dopisują. Tak jak kiedyś może pamiętasz, w Top Gearze były testowane samochody, który przejdzie najszybciej okrążenie. Tak. Problem polegał na tym, że jeden jeździł w lato, drugi jeździł w zimę, trzeci na mokrym torze, czy na bardzo mokrym, na trochę mniej mokrym, no ale mimo wszystko tam było dopisane, że jest mokry tor i ciach na koniec tabeli. To trochę jest tak samo, bo o wpływie temperatury na zasięg samochodu mówiliśmy, natomiast tam do jednego worka wrzucane są samochody testowane z dużą baterią, w lato na przykład, a no niestety nasz był testowany ostatnio. Więc Zimą? Po pierwsze, tak, natomiast nasza bateria ma pojemność, mówię pojemności netto 64, około 64 kWh. Czyli tyle, ile możemy maksymalnie tak naprawdę ją naładować do tej wartości i rozładować, potem znowu naładować. To nie jest to 70 parę kilowatogodzin, które są podane w dokumencie, prawda? To Tak, jest ani brutto. nie jest to 90 parę, które niektóre samochody tam w teście też były poddawane próbie. W związku z tym są ewidentne różnice. No tak jak, nie wiem, samochód ze zbiornikiem 80 litrów pojedzie dalej niż ten ze zbiornikiem 60 litrów. Na No to jest przykład. trochę oczywiste i trzeba na to absolutnie zwrócić uwagę. Natomiast tam jeszcze w tym teście, tak jak mówiłem, jest bardzo ciekawy wpływ temperatury na zasięg. I to pięknie widać. Te samochody z górnej części tabeli to są testowane w lato, te dolnej w zimę, co w zasadzie No to się rozumie samo przestrzeń. Tak, rozumie się samo przejście. Stąd między innymi pomysł na to WLTP, bo to WLTP, będąc w laboratorium, zamknięte pomieszczenie, nieważne ile jest na zewnątrz, zawsze ta sama temperatura, ta sama wilgotność, brak opływu powietrza, jeździmy w ten sam sposób według pewnego cyklu, do widzenia. Tak? Dokładnie tak. I zawsze są takie same warunki, porównywalne dla wszystkich. Ale to jest laboratoryjne. A tutaj sprawdzali nasi koledzy, właśnie media i organizacje sprawdzały to w realnych warunkach zewnętrznych, trudnych, bo zimowych. Pędzimy dalej, jeszcze tutaj nawiążę, bo to nam gdzieś umknęło, żeby potem nie mówiono, że odpowiadamy selektywnie na te pytania. Jakieś poprawki zostały wprowadzone, aby zwiększyć zasięg z tych 320 do 500 km, jak to było obiecane. No te poprawki trwają, prawda, w tej chwili. Znaczy tak, po pierwsze 500 to jest ten wynik WLTP. WLTP, laboratorium, znowu. 320 to jest akurat ten wynik, który został uzyskany w Norwegii tym zimowym podczas testu zimowego. Znaczy mówiliśmy o tym, z jakiego powodu w poprzednim odcinku zachęcamy do przejrzenia. To jest normalne. Zawsze 500 jest do uzyskania w szczególnych warunkach. W szczególnych 320. Pewnie uda się osiągnąć jeszcze mniej, gdyby się postarać. No ale przecież Toyota cały czas dąży do doskonałości. Ależ oczywiście, że tak. Znaczy generalnie, no tak z każdym samochodem. No, teraz mówimy o 5. generacji hybrydy, która jest cały czas udoskonalana. Z samochodem elektrycznym tak samo. On na pewno z każdym tam kolejnym rokiem będzie modyfikowany. No, aczkolwiek tu akurat w przypadku tej uwagi ja bym się aż tak bardzo nie czepiał, no bo jak mówię, no to jest wynik WLTP, to jest w określonych warunkach, a ten wynik norweski w określonych warunkach, zresztą w przypadku innych modeli tam testowanych,
Też wyszły rozbieżności. Ale To muszę jest się Wam oczywiste. przyznać, że ta cała sytuacja z testem norweskim wywołała tylko dobre u nas reakcje, dlatego że Maciek i jego team no naprawdę rzucili się na te samochody elektryczne, badali je w różnych warunkach zimowych. Zresztą niebawem to być może zobaczycie, bo mamy część zimową nagraną różnych zachowań naszego auta, ładowania się, czasu tego ładowania, efektywności tego ładowania, różnych faz tego ładowania, potem jeżdżenia, zużycia energii przy różnych prędkościach, zasięgów na naładowanej baterii w zależności od warunków zewnętrznych. Te zimowe dane trudne, umówmy się, trudne, mamy już zebrane. Teraz czekamy na wiosnę i początek lata. Nagramy dokładnie te same ćwiczenia wykonane w warunkach już bardziej sprzyjających i wtedy będzie widać kawa na ławę. I co ważniejsze, tym jak to samym funkcjonuje. egzemplarzem Tą samochodu. samą sztuką, bez żadnych ulepszeń, poprawek i aktualizacji oprogramowania, bo jak domyślacie się, auta elektryczne, zresztą to samo jest u konkurentów naszych, co pewien czas są aktualizowane, dopracowywane. Z BZ-em będzie tak samo. Tak, i to Umówmy będzie się. bardzo ciekawy materiał, na niego i zapraszamy, ale on pojawi się dopiero na wiosnę. Jeszcze tak, trzeba bo troszeczkę połowa wytrzymać. zrobiona, roboty połowa jeszcze przed. Tak jest. O, kolejne fajne pytanie, Maćku, z serii O. o BZ-cie czy autach elektrycznych. Czy to prawda, że w modelu z napędem 4x2, czyli z przednią osią wyłącznie napędzaną, BZ4X, jest bateria Panasonica, a w wersji 4x4 chiński produkt? W informacji na stronie Toyoty w USA pojawiła się nawet sugestia, by nie kupować wersji z chińską baterią. I kolejny podtemat w tym pytaniu. Z baterii Panasonica degradacja w ciągu 10 lat nie powinna przekroczyć 10%. W waszym materiale słyszę o 30%. Pan pewnie odnosi się do tego, że Panasonic deklaruje, że w ciągu 10 lat jego baterie produkowane wspólnie z nami do tego samochodu nie utracą więcej niż 10% swojej pierwotnej pojemności. Dokładnie tak i taką informację też my komunikowaliśmy. Taka informacja wynikła z testów, które Toyota robiła na samochodach BZ4X. Tutaj też mówiliśmy o tym bardzo dużo w poprzednim materiale, jak dużo uwagi poświęcono trwałości baterii. Tak? Jak I to ją jest ten zabezpieczono efekt, z jak ją różnych zabezpieczono. stron, tak, Tak, technicznie. i tutaj zdecydowanie na tym tle wyróżnia się na tle innych, pod tym względem na tle innych konkurentów. Czyli pozwolę sobie podsumować. Gwarancja w Toyocie na baterię w BZ4X, baterię trakcyjną, mówi, że do 10 lat gwarantujemy jako Toyota, że ta bateria Panasonica nie straci więcej niż 30% swojej pierwotnej pojemności. Panasonic idzie krok dalej i on w swoich materiałach mówi, że nie powinna stracić więcej niż 10%, aczkolwiek my zakładamy pewien margines, bo są różne Oczywiście. sposoby eksploatacji samochodu, różne warunki eksploatacji. Sposób ładowania, także tak, to jest wiele czynników. Tak jest. I to by było na tyle w dzisiejszej Q&A. Jak zachęcamy do zadawania pytań, bo bez pytań my nie mamy o czym Wam opowiadać, a pytania są, jak słyszycie, zróżnicowane i bardzo ciekawe. No to cóż, kończymy dzisiejsze Q&A. Żegnamy się z Wami serdecznie, czekamy na wiosnę, zapraszamy do zadawania pytań przede wszystkim, bo my bez pytań nie mamy o czym opowiadać. Sami No, sobie ich nie dokładnie. wymyślimy. A pytania, jak widzicie, są zróżnicowane i są ciekawe. Niektóre naprawdę dotykają fajnych rzeczy, ale nie boimy się odpowiadać na trudne pytania. Do widzenia, do kolejnego spotkania i do zobaczenia.